Dobry wieczór, cześć wszystkim. Przygotowaliśmy dla Was zestaw newsów AI-owych i wszystkie te newsy dzisiaj Wam dostarczę. Jeżeli Kuba będzie w trakcie, mam taką nadzieję, że jeszcze dotrze, to razem ze mną te newsy poprowadzi. Przygotowaliśmy dla Was przede wszystkim zestaw newsów na temat narzędzi AI do wideo. I do tego oczywiście sobie przejdziemy, ale zanim do tego przejdziemy, to kilka newsów ze świata OpenAI. Nie wiem, czy już zauważyliście, ale w najnowszym ChatGPT mamy już do dyspozycji nowy model, więc jeżeli już się zalogowaliście do swojego ChatGPT na przykład wczoraj, to być może zauważyliście już model ChatGPT 4o i O stoi za Omni, czyli teraz model ma być jeszcze lepszy między takimi, dzięki temu, że będzie takie jeszcze lepsze połączenie między człowiekiem a komputerem. Omni jako też taka multimodalność, jeszcze szybsze działanie, jeszcze lepsze efekty. Więc tutaj mamy dość nowy news i parę też innych newsów zresztą z konferencji właśnie OpenAI. Ciekawy jestem, które newsy Wam najbardziej przypadły do gustu. Ja natomiast to też, co mogę Wam podpowiedzieć, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie logował się do ChatGPT, to ja mam takie jakieś dziwne wrażenie, że ostatnio ChatGPT przypomina bardziej Google Gemini, więc jak się zalogowałam na czata, to miałam najpierw takie wrażenie, że coś jest nie tak z interfejsem, a potem stwierdziłam, że aha, no dobra, chyba chodzi o to, że on jest teraz inny i dopiero moja wspólniczka Ania mi zwróciła uwagę, że najprawdopodobniej jest to wygląd typu Google Gemini, więc dajcie znać, czy oceniacie na plus czy na minus. Ja na pewno zauważyłam różnicę w szybkości działania tego modelu, że jednak mimo wszystko GPT-4o jest sprawniejszy, szybszy, albo to być może tylko efekt placebo, nie wiem, ale wydaje mi się rzeczywiście, że jest szybszy i sprawniejszy. Natomiast ten interfejs jakoś bym powiedziała, że mnie nie przekonał. Fajnie, że są tu ikonki, fajnie, że są kolorki, ale ja już tęsknię za starym czatem, bo wiecie, kiedyś to było, teraz to nie ma. Ale jak zauważycie, już jest trochę szybciej, nawet w samej formie odpowiedzi, więc mam wrażenie, że to jest trochę takie połączenie szybkości modelu 3,5, ale sprawności modelu 4. Zobaczymy jeszcze na bardziej trudnych case'ach, bo jeszcze nie miałam czasu dłuższą chwilę testować, ale jeżeli Ty miałaś czas dłuższą chwilę przetestować ten nowy model 4o, to dajcie proszę znać, to daj znać na czacie, czy rzeczywiście działa lepiej. O, Bartek napisał, że według mnie daje dłuższe i bardziej kompleksowe odpowiedzi. Super, mega fajnie. Dajcie znać właśnie też, jak Wasze testy. Muri pisze, słyszałem, ale jeszcze nie próbowałem. No właśnie, ja też jestem w tym modelu, że słyszałam, widziałam, nawet korzystałam, ale nie robiłam sobie zestawień. Robert pyta, gdzie jest ten przystojniak? Nie wiem, czy pytasz o kota Mruczysława, czy o Jakuba, aczkolwiek mamy nadzieję, że Kuba jeszcze do nas dołączy, ma małe wyzwania logistyczne, a jeżeli nie dołączy, to show must go on i mam nadzieję, że poprowadzę tenże fantastyczny materiał do końca. Także dzięki za komentarze. A jak ktoś z Was dzisiaj chce dołączyć jako współprowadzący, to istnieje taka możliwość, więc Robercie, ja Ci mogę wysłać link na priv i dołączysz tutaj na scenę. Także jeżeli ktoś dzisiaj chce zastąpić Kubę, to mamy konkurs. Można zastąpić Kubę za pomocą tajemniczego linka i wysłania mi wiadomości na LinkedInie lub na Facebooku, ale tylko teraz i tylko dzisiaj. Dobra, Bartek pisze, chodzi o refaktoryzację kodu, przypisuje go w całości, a nie wybiórcze fragmenty, jak to było w klasycznym 4.0. Super, mega fajnie, więc mamy i też techniczne przykłady. Dobra, a pytanie w takim razie, jak Wasze pozostałe wrażenia z newsów od OpenAI, bo tego było dużo. Myślę, że też fajnie, że to też jest w zestawieniu z Googlem. I jeżeli chodzi o Google, to mam też całe zestawienie tych newsów dla Was. I jednym z najfajniejszych jest ten news dla mnie o wideo, czyli że powstał nowa Sora, nowe narzędzie od Google'a do tworzenia wideo i do tych narzędzi wideo za chwilkę przejdziemy, natomiast ten fakt, że powstała nowa Sora, czyli model, który nazywa się Veo, tak trochę po hiszpańsku, bo Veo jako widzieć, jest to model, który ma nam pomóc tworzyć jeszcze szybciej wideo, jak sama nazwa sugeruje lub wskazuje. Ma być oczywiście lepszy niż Sora i tak dalej. Pierwsze testy mówią, że rzeczywiście działa całkiem sprawnie, aczkolwiek znów widzimy, że mamy tutaj tą taką walkę na linii OpenAI i Google, jeżeli chodzi o prześciganie się w różnego rodzaju narzędzia. Veo na pewno ma generować filmy do jakości około 1080 pikseli, więc już ma być to good enough jakość.
i też na podstawie promptów, tak jak w Sorze, czy też tak jak w innych narzędziach do wideo. O narzędziach do wideo za chwilkę sobie oczywiście też powiemy, ale Veo to jest jeden z przykładów. Też jeżeli chodzi o newsy od OpenAI, wyświetlę Wam też ekran i zestawienie, bo ja też na LinkedInie pozwoliłam sobie zrobić zestawienie. Damian pyta, ja się dalej pytam, czy mogę tą sztuczną inteligencję włożyć sobie w mózg. Kiedyś mówiliśmy o tym newsie, że istnieją chipy na to. Więc tak, Damianie, można, ale już o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc nie będę się powtarzać w takim razie. Dobra, a wracając do ekranu, czyli teraz tak, jeżeli chodzi o newsy z najnowszej konferencji od Google'a, to z jednej strony projekt Astra. Ojej, coś jest nie tak z ekranem. Dzisiaj mam jakieś problemy techniczne, więc wyświetlę Wam go jeszcze raz. Jest. Czyli projekt Astra, czyli ten nowy asystent codzienny, który nie tylko rozpoznaje mowę, ale też otoczenie, potrafi analizować kod na ekranie komputera, tak, potrafi zrobić zdecydowanie więcej, czyli w tym przypadku ja rozumiem to w ten sposób, że Google prześciga się na GPTs-y, na czaty asystentów z OpenAI, więc już nie mamy tylko zwykłych asystentów, tak jak w OpenAI, tylko mamy tutaj takiego asystenta w wersji turbo. Kolejny news od Google jest to, że mamy nowe narzędzia do tworzenia grafik i do tworzenia muzyki. O narzędziach do tworzenia muzyki mówiliśmy już w zeszłym odcinku, więc za chwilkę Wam je prześlę, ale teraz tutaj Google też wyłożył też kolejne swoje narzędzie, Music AI, czyli generatywna muzyka, tworzenie muzyki dzięki sztucznej inteligencji. I to z jednej strony brzmi jak takie spełnienie marzeń dla osób, które pracują w branży marketingowej, w brandingu, bo będzie można szybciej tworzyć muzykę, na przykład jako intro do Twojego podcastu, czy intro do Twojego kanału na YouTube, ale z drugiej strony muzycy mogą nie do końca być zadowoleni, bo ich praca będzie się automatyzować, bo być może będzie to konkurencja dla muzyków. Natomiast od razu Wam zdradzę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni na kanale, właśnie na moim kanale, na kanale Anna Pro na YouTube pojawi się nowy materiał z Hubertem Prygiesem, który jest liderem zespołu Honabibe i też wypowiedział się w temacie sztucznej inteligencji, która tworzy muzykę. I to nie do końca jest tak, że autorzy czy muzycy boją się sztucznej inteligencji, która zabierze im pracę, tylko mimo wszystko muzycy nadal czują potrzebę twórczości, nadal widzą, że nie zastąpi sztuczna inteligencja człowieka i tak naprawdę sztuczna inteligencja może wspierać pracę muzyków, może pomagać im w pewien sposób na przykład tworzyć nowe dźwięki albo tworzyć właśnie coś, co jest nowym utworem, ale nie zastąpi ich pracy w 100%, więc tutaj na pewno też widać z jednej strony nowe narzędzia AI do tworzenia muzyki i zestawienie tych narzędzi podeślę Wam za chwilkę na czacie, wtedy kiedy Wam prezentowaliśmy odcinek o tym, jak sztuczna inteligencja tworzy muzykę na majówkę, więc to było dosłownie 2 tygodnie temu, ale też tak jak mówię, nie jest to jakiś mega game changer dla twórców, muzyków, być może trochę bardziej dla marketerów, bo będziemy mogli sobie stworzyć szybciej na przykład różnego rodzaju kampanie reklamowe z użyciem wideo, aczkolwiek no tutaj jeszcze na pewno twórczość człowieka będzie nam potrzebna. Dobra, teraz tak, Boże, macie dzisiaj bardzo dużo komentarzy, także bardzo mnie to cieszy. Mamy pytanie, Mateusz Świderski, sprawdzałam Omni i jest mega dokładny, dziś już zaczynam apkę z nim robić. Genialnie, super, no to mega fajnie. No właśnie zastanawiam się, czy rzeczywiście wpłynie to też na kwestię właśnie tworzenia szybszych aplikacji, szybszych asystentów, bo tak jak mówię, model wszedł dosłownie wczoraj, ja go zauważyłam na moim koncie, nie wiem jak u Was, ale u mnie na moim koncie, w moim czacie GPT ten model do dyspozycji był od wczoraj. Najpierw w ogóle wszedł news od OpenAI, następnie zmienił mi się interfejs, a dopiero dzień później zmienił się model, z którego mogę korzystać i w domyśle jest to rzeczywiście już model 4o. Natomiast, no tak jak mówię, jeszcze nie miałam czasu na testy, ale jeżeli Wy już testujecie, to też napiszcie, jakie są Wasze opinie, czy na przykład do tworzenia asystentów, GPTs-ów lepiej działa, albo czy do jakichkolwiek innych działań. Także dajcie znać, ciekawa jestem o Waszych opinii. Bartek pyta, czy opowiem coś o ostatnich odejściach z OpenAI? To jest news, którego nie słyszałam, więc dziękuję Bartku za dostarczenie mi tego newsa, bo tego newsa nie słyszałam, dlatego nie znam się, to się nie wypowiem, ale fajnie też, że o tym wspomniałeś, być może o tym wspomnimy później. Jak ktoś z Was ma opinię, śmiało możecie dodawać. Dobra.
Widzę, że mamy też komentarze o tym, czy AI rzeczywiście może nam pomóc, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki i tego typu inne rzeczy. Dobra, ale to sobie na razie daruję a propos mózgu lub bez mózgu. Dobra, Robert pyta, Aniu, czy masz też problem z tym lotnym gadaniu z GPT-4o? Powiem Wam szczerze, ja właśnie tak, na razie po pierwsze nie miałam czasu przetestować tego na zasadzie, że w jednym okienku otworzyłam sobie inny model, w drugim GPT-4o, ale no na pewno zauważyłam zmiany w szybkości. Co do lotności lub kreatywności nie zauważyłam jakiejś dużej różnicy, w sensie, jeżeli o to pytasz, jeżeli pytasz o tą kreatywność lub czasami zbytnią halucynację, właśnie tego nie zauważyłam, bardziej zauważyłam zmianę w szybkości, czyli kiedy zadałam na przykład mu pytanie w trakcie jakiegoś nawet calla bodajże miałam calla z klientem i chciałam szybko znaleźć sobie dobrą definicję love brandu, czyli dobrą definicję takiej marki, którą kochają wszyscy, no i to jest najkrótsza definicja, jaką znam, czyli love brand, czyli marka, którą wszyscy kochają, natomiast love brand ma też kilkanaście różnych elementów i w tym momencie nie wiedzieć czemu dostałam zaćmę i nie byłam sobie w stanie przypomnieć tych elementów, więc to szybko wpisałam zapytanie do czata GPT i tak naprawdę pomyślałam sobie coś, wpisałam bardzo szybko prompt i tak naprawdę kontynuując rozmowę z klientem, za chwilę byłam w stanie mu podać też kilka przykładów elementów, z których składa się love brand, czyli trochę to właśnie a propos mózgu uzupełniło wiedzę z mojego mózgu, pomogło mi przypomnieć sobie różne rzeczy, wyciągnąć z czeluści pamięci rzeczy, których w tym momencie na przykład nie pamiętałam. Więc dla mnie na przykład ten model jest od razu na plus za szybkość. Tak? Dla mnie to było mega rozwiązanie, no bo nie musiałam się zmużdżać i wiecie, skupiać nie wiadomo jak nad tym, że co to było, jaka to była definicja, tylko mogłam w bardzo szybki sposób udzielić informacji na podstawie takiej szybkiej inspiracji. Więc dla mnie to przyspieszenie jest widoczne. Dobra, Robert pisze, u mnie nie ma, dalej długo myśli. No to współczuję Robercie, może Ci się zaktualizuje. W ogóle dajcie znać, kto z Was już ma dostęp do tego modelu 4o, bo ciekawi mnie to też, czy wszyscy mają dostęp na raz, czy może ze względu na dużą ilość wygenerowanych promptów i asystentów mam go wcześniej. Dajcie znać, kto z Was w ogóle już ma dostęp do modelu GPT-4o, także dajcie znać. I oczywiście jak macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie pytania na czacie, więc stały banerek masz pytania, zadaj je, nam się tutaj pojawia. Sebastian pisze, że kupię Opla, świetnie, rzucajcie oferty, rzucajcie ceny. Dobra, kolejna rzecz, mamy też oczywiście a propos newsów od Google'a, mamy też nowe funkcje w Gmailu i tu Wam na chwilkę znowu też udostępnię ekran, bo tu jest to po prostu podsumowanie. Mamy nowe funkcje w Gmailu, czyli będzie przycisk podsumowania w Gmailu i też pisałam o tym na LinkedInie, że będzie przycisk podsumowania w Gmailu, funkcja Q&A, ma to w ogóle uprościć wyszukiwanie skrzynki odbiorczej i też Gemini zasugeruje odpowiedzi na nasze maile. No i w tym temacie ciekawy jestem, czy znacie narzędzie Superhuman, które trochę takie rzeczy już robi i tak naprawdę teraz Google trochę wchodzi w konkurencję z Superhumanem chociażby, tak, więc oni się reklamują, że są w ogóle najlepszym narzędziem do ogarniania skrzynki mailowej, inbox zero w ogóle nie jest już problemem, no bo wszyscy możemy sobie w Superhumanie zaoszczędzić całą masę czasu, godzin i nerwów, no oni nawet się chwalą, że 10 milionów godzin każdego dnia łącznie zaoszczędzają, no ale to jest jakiś dodatek, tak, do Gmaila czy do innej skrzynki mailowej, ale, moment, wywaliło mi LinkedIna, natomiast teraz tak naprawdę jeżeli Google zaimplementuje to już w Gmailu, no to pytanie, czy to nie jest też tak, że będzie nam łatwiej, ja teraz tak trochę dywaguję, zwykle bym o tym z Kubą porozmawiała, którego z nami dzisiaj nie ma, ale mam nadzieję, że jeszcze wróci, natomiast być może będzie tak, że narzędzia typu Superhuman czy inne ogarniacze skrzynek mailowych bardzo szybko urosły na tym, ale już zaraz nie będą potrzebne, no bo tak naprawdę jeżeli wszystko będzie w jednym narzędziu od Google'a, wszystko będzie w Gmailu, to wszystko też ma być przecież połączone z dyskiem Google i z dokumentami Google'a, które będziemy tam trzymać, to te startupy, które urosły na AI, na zaoszczędzeniu czasu, na przykład na zarządzaniu skrzynką mailową czy plikami, wcale tak szybko działać nie będą. Też Google ma wypuścić, to już nie wiem, czy to jest oficjalna informacja, czy nieoficjalna, ale Google ma też wypuścić narzędzie, które będzie szybciej transkrybowało tekst z Waszych spotkań. Więc jeżeli macie na przykład spotkanie na Teamsach, to jesteśmy w stanie na przykład szybciej zrobić notatkę, zrobić action pointy, zrobić z tego zadania. I też dotychczas było cała masa zewnętrznych narzędzi do tego. I ja Wam też kilka tych narzędzi pokażę, ale rzeczywiście mam jakieś wyzwania z ekranem, więc ciekawa jestem, jak szybko to pokażę.
Dobra, tego typu narzędzia to są na przykład Tactiku, który pozwala na szybsze notowanie. Aktualnie go testuję, całkiem dobrze wygląda na Teamsach, na Google Meetie, ale niestety na Google Meetie w przeglądarce zasłania mi okienko czata, więc trochę mnie irytuje interfejs tego rozwiązania, no ale na pewno robi też super notatki, szybsze notatki i ma 10 notatek za free. Jest też Scribble, który swojego czasu naprawdę moje serce skradł i działał bardzo sprawnie, jeżeli chodzi o właśnie szybsze robienie notatek, ale obsługę klienta mają troszeczkę taką, która trochę mnie zawiodła, więc stwierdziłam, że okej, to może spróbuję jakieś inne narzędzie zamiast Scribble, stąd AI Note Taker. Mamy też Guide, który również pomaga w tworzeniu notatek. Mamy też Fireflies, który być może kojarzycie, bo też mam wrażenie, że jest dość duży hype na to narzędzie w Polsce i też pozwala nam na tworzenie notatek. Natomiast tak jak mówiłam, i chyba jeszcze jedno narzędzie. Vendasta, tak, też coś tutaj się reklamowali, że od Vendasty jest jedno z narzędzi, które też ma pomagać w robieniu notatek. Ale w każdym razie z tych wszystkich narzędzi, no chyba Fireflies kojarzy nas większość, bo nazwa brzmi podobnie jak do Adobe Fireflies, czyli narzędzia do generowania, do też między innymi obrabiania wideo. Natomiast te wszystkie narzędzia, te wszystkie startupy być może nie będą zaraz miały racji bytu, skoro wszystko i tak będzie w Google. Więc to jest w ogóle ciekawe biznesowo, czy opłaca się robić narzędzia oparte o AI w tak szybki sposób, je na nich szybko zarobić, czy w ogóle da się na nich zarobić, no bo może być tak, że narzędzia, które tworzymy jeszcze nie zdążą uzyskać, wiadomo, pewnego punktu zarobkowego, kiedy to przychody pokryją koszty, czyli tego tak zwanego break-even point i no nie opłaca się zaczynać, bo zaraz wejdzie jakiś duży gracz typu Microsoft, typu Google, typu właśnie na przykład Nvidia z jakimś nowym rozwiązaniem, być może też będą w różnego rodzaju tule wchodzić, no i tak naprawdę oni z racji wielkiej sieci narzędzi, z wielkiej sieci różnego rodzaju połączeń też z innymi toolami oraz z racji tego, że po prostu mają bardzo dużo w środku w bebechach, to właśnie dlatego oni wygrają. Więc ciekaw jestem waszej opinii. Jak był Kuba, to zapytałabym jego opinię, czy rzeczywiście warto jest w dzisiejszych czasach robić startupy oparte o AI, czy może właśnie lepiej łączyć się z dużymi graczami, którzy to AI dołączają do swojego ekosystemu. A więc w czasie wysyłam Wam link do tych 3 narzędzi, o których mówiłam do szybszego notowania. Póki jeszcze Google nie wprowadził tego w Polsce, możecie sobie te właśnie narzędzia sprawdzić. Więc już Wam wysyłam i za chwilkę patrzę na Wasze pytania na czacie. Czyli narzędzia do szybszego notowania. Dobra, proszę, wrzucam 1, 2 i 3 i mam nadzieję, że Wam się przydadzą i że będą służyć. Proszę. I w międzyczasie widzę komentarz od Michała, że ja mam od dzisiaj za darmo, ale nie mogę generować obrazków. O wow, w sensie, czyli masz w bezpłatnej wersji, to po co ja płacę bardzo dużo dolców, 30 dolców miesięcznie w tym momencie, żeby mieć dostęp do GPT Teams i żeby móc zespołowo pracować też na nowszym modelu, szybszym modelu. Oczywiście też są inne korzyści GPT Teams, czyli że w zespole, a tu widzę dostęp do modelu wszyscy mają za darmo. No to żeś mnie zaimponował, Michale. Super, no to sprawdzę sobie też w jakimś randomowym koncie, czy też tak mam. Mateusz pisze, zauważyłem znaczącą różnicę w prędkości działania GPT-4o. Weryfikacja tego samego obrazu w Playgroundzie trwa minimum 2 razy dłużej niż z zapytaniem do mojego API. Okej, dobra, moment, bo ja się tu chyba zgubiłam, jeżeli chodzi o na Playgroundzie, bo oczywiście z Playgrounda to bardziej Kuba korzysta niż ja. Dobra, czyli 2 razy dłużej, okej, dobra. No właśnie, czyli te różnice w czasie będą znaczące, więc to też jest ciekawe. Czy pozwoli to nam przyspieszyć pracę, czy to może też jest tak, bo zauważcie, kiedyś też tak było, że jak GPT-4 wszedł, to przez pewien czas było szybciej, a potem spowolnił, więc trochę siejąc nasze teorie spiskowe standardowe na tych live'ach, być może jest tak, że to w tym momencie ten model działa najszybciej, a za chwilę spowolni i będą inne korzyści, albo też tych korzyści nie będzie. No zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało. Okej, wyślę Wam jeszcze podsumowanie z tego właśnie z tej konferencji Google'a, bo ja to podsumowanie napisałam w formie posta na LinkedInie i gdyby LinkedIn mi teraz zadziałał, to byłoby najłatwiej, aczkolwiek widzę, że wywaliło mi jakiś błąd LinkedInowy, więc naprawdę dzisiaj powiem Wam, wyzwań technicznych jest co niemiara. Wyzwań logistycznych też jest co niemiara, dlatego Kuba niestety do nas nie dojechał, ale jeszcze nadal nie tracimy nadziei, że dojedzie, ale widzę, że LinkedIn też mi strzelił focha i też nie działa, więc nie mogę Wam wysłać linka do mojego posta konkretnego, gdzie
gdzie pisałam o podsumowaniu konferencji Google, więc po prostu znajdźcie sobie na moim profilu na LinkedInie. Już Wam piszę podsumowanie konferencji Google w najnowszym poście. Dobra. Ok, a teraz przejdźmy do narzędzi AI do wideo w takim razie, bo o tym też miał być dzisiejszy odcinek, więc przejdźmy w takim razie do tegoż właśnie materiału, przejdźmy właśnie w takim razie do tego tematu. I chciałam powiedzieć o kilku. Z jednej strony właśnie narzędzie, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli Veo od Google'a, to jest to narzędzie, które będzie najnowsze, które na razie najwięcej... Przepraszam Was, muszę wypuścić kota, no po prostu dzisiaj jest wszystko nie tak. Muszę wypuścić kota Lucynę z pomieszczenia, pół minuty. Lucyna, zapraszamy, dziękujemy. Tak, kotko, super. Tak, kotka Lucynka musiała wyjść najpierw do niej do kuwety, więc wszystko dzisiaj jest inaczej niż zwykle. Wracając w takim razie, jeżeli chodzi o narzędzia AI do wideo, to oczywiście Veo od Google'a, jako to najnowsze, ale też wspomnę jeszcze raz, jakby ktoś z Was wcześniej nie słyszał, mamy oczywiście Sorę, o której być może jeszcze nie słyszeliście, ale my nagrywaliśmy już odcinek na temat Sory, więc jeżeli ktoś z Was chciałby nagrywać więcej wideo, chciałby rzeczywiście tworzyć wideo, no to Sora to jest must have, musimy ją znać, więc na pewno jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka o AI do wideo, o Sorze, to zdecydowanie warto jest obejrzeć, wrócić do tego i za chwilkę Wam wyślę też oczywiście linka na czacie, żebyście mogli sobie do tego wrócić, przejść i sprawdzić. Natomiast tutaj wszystkie te spektakularne wideo, jeszcze tylko dosłownie 2 Wam pokażę, robią mega wrażenie, ale jeżeli chodzi o Google'a, ma być niby lepiej, płynnie, bardziej stabilnie. Jeżeli chodzi o narzędzia o AI do wideo, to być może słyszeliście już kiedyś o Runwayu. O tym chyba kiedyś wspominałam, aczkolwiek nie było tam dłuższego szkolenia. Natomiast Runway jest też narzędziem, które za pomocą prostego prompta możesz wygenerować wideo. Nie jest jednak tak dokładne jak Sora, co zresztą widać, że nawet tutaj w momencie, kiedy generujemy rzeczy typu krajobrazy, jest całkiem ok, ale w momencie, kiedy generujemy zwierzęta, to tak jak tu widzisz, one się trochę dziwnie ruszają. Znów krajobraz jest świetny, ale człowiek, no widać, że wygląda jak wygenerowany. W związku z tym, no to jednak Sora miała być tym takim super ekstra najlepszym narzędziem, bo wszystkie inne jednak nie mają aż takiej dokładności w tworzeniu wideo. Jeżeli natomiast może nie interesują Cię takie bardzo naturalne kadry, tylko interesują Cię bardziej obrazkowe rzeczy, no to masz Pika. Pika to jest narzędzie, które służy do generowania grafik, ale bardziej generowania grafik, jeżeli chodzi o animację. Oni zresztą taką nazwę mają, która ma się trochę kojarzyć z animacjami i Pika właśnie ma służyć do tego, żeby tworzyć na przykład takie, widzisz, kreskówkowe filmiki, jakieś anime, jakieś zwierzątka, tak jak tutaj, jakiegoś shopa, który pisze na komputerze, więc tutaj to jest trochę inne zastosowanie, aczkolwiek no, już znów znaczące przyspieszenie pracy, więc jeżeli ktoś z Was chce do pracy lub dla fanu na przykład stworzyć takie wideo, no to jak najbardziej w tym narzędziu Pika jest to możliwe do stworzenia, do wyedytowania, do zapromptowania. Kolejne 2 narzędzia, o których Wam chcę powiedzieć, jedno to jest wideo, ale wideo w kontekście awatarów AI. I ja mam ostatnio rozmowy z HeyGenem a propos afiliacji, współpracy i tak dalej, więc moje konto przychodzi rewolucję, więc się nie przestraszcie, że tutaj jest parę jakichś dziwnych komunikatów. Natomiast ja Wam kiedyś opowiadałam też o tym narzędziu, że możecie tutaj wgrać swoje wideo, to jest akurat wideo Przemka, mojego wspólnika, pozdrawiamy Przemka serdecznie, możecie wgrać swoje wideo i możecie na przykład wstawić oczywiście dokładny tekst czy prompt, który to wideo ma powiedzieć. Więc oczywiście Przemek musiał być nagrany w studio, powiedział przez 2 minuty ciągiem pewien tekst, no i na tej podstawie stworzyliśmy jego klona, I tutaj właśnie widać jego kopię i ona ma trochę inną mimikę niż Przemek na co dzień, aczkolwiek jeżeli ktoś Przemka nie zna, to no, szczerze mówiąc ludzie nie rozpoznali, czy to jest kopia, czy to jest prawdziwy Przemek. W związku z tym to też jest narzędzie, oczywiście jako HeyGen też jako narzędzie do tworzenia wideo, ale bardziej wideo awatarów, albo wideo szkoleń, albo właśnie wideo stworzonego na cele kopiowania, klonowania człowieka, w tym sensie, że po prostu duplikowania naszych wypowiedzi w internecie.
No i mamy też syntezję, która, każe mi się zalogować, nie wiedzieć czemu, ale syntezję, która służy do tego, żeby również stworzyć swój AI awatar. Nie wiedzieć czemu wymusza na mnie logowanie, ale też służy do tego, żeby stworzyć swój AI awatar, aczkolwiek oni z racji tego, że te AI awatary, mam wrażenie, poszły im trochę gorzej niż w HeyGenie, to ostatnio poszli bardziej w demo wideo szkoleniowe, więc Syntezja swego czasu też był ogromny boom na tworzenie swoich awatarów, swoich kopii w Syntezji, aczkolwiek kosztowało to rok temu 1000 zł za stworzenie awatara, co jest relatywnie drogie, mniej więcej 10 razy taniej jest teraz w HeyGenie, więc też widać, że na rynku są takie zmiany, że narzędzia starają się specjalizować i na przykład Syntezja idzie bardziej w tworzenie, nie tyle w klonowanie, czy w tworzenie kopii ciebie czy mnie, ale w tworzenie awatara, którym na przykład może być osoba, która, że tak powiem, nie istnieje, albo osoba, którą oni gdzieś tam ze swojego zespołu stworzyli jako takiego awatara i możesz go wykorzystać na przykład na cele szkoleniowe, tworząc swój kurs online, jeżeli ty swojej twarzy pokazywać nie chcesz. Więc jak najbardziej jest oczywiście taka możliwość i istnieje taka możliwość, żeby tam klon stworzyć, ale oni teraz widać, że model biznesowy mają zupełnie inny. Cześć Kuba, fajnie, że jesteś na czacie. Jak chcesz dołączyć, to oczywiście zapraszam, bo ja właśnie mówię o narzędziach AI do wideo, aczkolwiek jeżeli masz ochotę dołączyć do tego, żeby jeszcze pogadać o newsach OpenAI-owych lub Google'owych, to zawsze techniczny punkt widzenia mi się przyda, także miło, że dotarłeś, super. Dobra, mam jeszcze komentarz od Muri, czyli nie wiem jak to będzie z tym za darmo, kilka miesięcy temu był tak zwany Alpha Mode, bez dostępu do GPT-4,5 za darmo, ale tylko przez kilka dni. No właśnie, więc tutaj a propos tego za darmo, to cieszmy się, że jest za darmo, żeby tak szybko nie odeszło, tak jak tutaj Michał pisał, żeby nie było tak, że to będzie tylko przez kilka dni. Natomiast znamy takie historie, że czasami pewne rzeczy są udostępniane na kilka dni tylko za free po to, żeby jak najwięcej ludzi o tym gadało, żeby to przetestowali. Ale też znamy też te historie i to nawet z OpenAI, że coś zostało udostępnione też w najlepszej możliwej wersji przez pierwsze dni, a potem zwolniło to tempo, więc zastanawiam się, czy tutaj też tak nie będzie. Zobaczymy pewnie na kolejnym AI Newsie. Zobaczymy w takim razie, jak wtedy to będzie wyglądało, jak się za tydzień dzwonimy w czwartek o 21:00. Tradycyjnie to zobaczymy sobie w takim razie, jak to będzie wyglądało. Dobra, dajcie znać, czy macie jakieś pytania, czy chcielibyście coś wiedzieć. Dzisiaj, tak jak mówiłam, dzisiaj trochę newsowo, trochę też narzędziowo, więc dajcie proszę znać, czy jakieś pytania Wam się pojawiają, a ja Wam w międzyczasie pokażę kolejne narzędzie AI. Mamy ich jeszcze kilka, jeżeli chodzi o wideo, a jedno z nich dla mnie jest mega ciekawe, bo pokazuje, jak Mona Lisę można nauczyć śpiewać. Więc tutaj za chwilkę Wam pokażę. Dobra, już udostępniam ekran. Dalej. Dobra, lecimy z ekranem. Super. Mamy narzędzie AI od Microsoftu, czyli gdzie dwóch się bije, tam Microsoft dodatkowo jeszcze dodaje coś do tego, żeby się trzech biło, więc mamy narzędzie od Microsoftu, w zasadzie model Vasa One, Vasa 1, czyli wideo, które ma znów być bardzo real-time'owe, generowane real-time'owe ma być też bardzo naturalne, wyglądające jak człowiek. I konkretnie oni z kolei chcą się sfokusować, zniszować na talking faces, czyli na twarzach właśnie, które będą wyglądały tak jak ludzie. I tu mamy w ogóle przykłady, czyli mamy jeden obraz, mamy klip audio i mamy kilka kontrolowanych sygnałów, zaraz Wam pokażę jak to działa, no i w efekcie przy pracy przez model Vasa 1 powstaje nam jakaś wypowiedź. No i tu jest cały abstrakt na ten temat, cały artykuł, są też przykłady i te przykłady Wam pokażę, ale postaram się tylko włączyć z dźwiękiem, więc pozwólcie, że ja jeszcze raz udostępnię mój ekran, bo czasami jest tak, że muszę po prostu konkretną kartę w przeglądarce udostępnić, żeby to lepiej działało, więc dajcie proszę znać, czy dźwięk działa. Potwierdźcie proszę znać, czy dźwięk działa, a my tu wyświetlimy no na przykład tą panią. Have you ever had, maybe you're in that place right now where you want to turn your life around and you know somewhere deep in your soul Słyszymy there taki could be coaching, some który tu decisions leci z that tego you wideo? have to make. Działa. Like you know, like it's like something was decided for you, and instead of trying to make something that is done work, it's like the invitation is to make the decision, commit to that,
and to start creating what comes next. But here's the thing. When we say no. I tu jest taki coaching ostro, więc już dalej wam nie będę puszczała, ale zauważcie jedną rzecz, że tak naprawdę w tym wideo, to jest wygenerowane już wideo, więc w tym wideo no, jest całkiem dobra płynność, ta pani patrzy w jedną stronę, w drugą stronę, mówi jakimś tam coachingowym bullshitem, ale no, wygląda to jakby rzeczywiście jakiś coach to nagrał, tak? A teraz zobaczmy sobie w takim razie, jak to zostało stworzone, bo tutaj nawet dalej poniżej był, gdy oglądałam tego newsa, był dalej przykład, w jaki sposób jest to tworzone, bodajże jest to nagranie, zaraz sobie je odpalimy. Tak, czyli tutaj mamy nagranie, to już ono jest bez dźwięku, ale już wam też udostępniam w takim razie i sobie zobaczmy, jak to działa. No przede wszystkim możemy ruszać tymi ludźmi, w sensie awatarkami na bazie zdjęć, zmieniać ich punkt widzenia, w sensie kąt padania oka, czy to w jedną, czy w drugą stronę. Możemy zmienić tą osobę, tak jak widzisz. But you know what I decided to do? I decided to focus all my attention, all my time on listening. So instead of doing something else, I just listened, and listened. Because I'm a true believer that if you're really bad at something like listening, for example, it only shows you that, hey, you have to practice listening as much as you can. We introduce Vasa, a framework for generating lifelike talking faces with a. I to też kolejne ciekawe, że tak naprawdę możemy podłożyć dźwięk do wybranego z tych awatarów, czy to męski, czy żeński, nie ma znaczenia, no widzieliście nawet w trakcie było to realizowane, a teraz zobaczmy, jak w tym modelu możemy zmienić właśnie kąt padania oka, w jaki sposób jest to tworzone. Appealing visual effective skills, given a single static image and a speech audio clip. Our model is capable of not only producing lip movements that are exquisitely synchronized with the audio, but also capturing a large spectrum of facial nuances and natural head motions that contribute to the perception of authenticity and liveliness. The core innovations include a holistic facial dynamics and head movement generation model that works in a face latent space, and the development of such an expressive and disentangled face latent space using videos. I tak jak widzicie, Muri fajnie skomentował, że wygląda trochę sztucznie, ale jak na nieruchome zdjęcie, to i tak nieźle. Bo też jestem tego zdania, że to jest z jednego, bo teoretycznie w tym artykułie jest napisane, że z jednego zdjęcia 512 na 512 pikseli, więc wcale nie tak dużo i jesteśmy w stanie ruszyć tą twarzą, więc też z jednej strony no, piszą, że to jest wszystko real time, mam nadzieję, że to nie jest tylko demo, które ma tak pokazywać, ale tak nie działa, ale rzeczywiście to tak działa, ale kolejna rzecz jest taka, że właśnie możemy tutaj ruszać całą tą głową i to jest też chyba, mam wrażenie, specjalizacja tego właśnie modelu. I mówiłam o tym, że można na przykład nauczyć Monalizę, żeby śpiewała, więc zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Like Twix and he fling them packs when he see a Kit Kat. If you didn't want to angle, you shouldn't have run. Poor auntie's lost innocent sons, and I know I miss bro, but he had to get bun, and I think it's more bleak that he gave me the. Monaliza śpiewa. 在过去的这1个月里边啊，我骑着车几乎逛遍了整个上。Found myself today singing out loud your name. You said I'm crazy. I tak dalej, i tak dalej. Zachęcam was, żeby sobie przejrzeć więcej tych wideo, bo niektóre są naprawdę śmieszne, niektóre widać, że są wygenerowane, ale niektóre wyglądają naprawdę naturalnie i ja bym w ogóle nie powiedziała, że to jest wygenerowane, jeżeli bym tego po prostu nie wiedziała, jeżeli bym nie miała tej informacji wcześniej. Więc jeżeli chodzi o AI do generowania wideo, to też jest bardzo ciekawy nowy model od Microsoftu, więc ja już wam wysyłam linka, nowy model od Microsoft. Więc macie ode mnie linka na czacie. Mam nadzieję, że link się przyda. Oprócz tego, oczywiście to nie jest koniec, bo mamy jeszcze inne narzędzia, na przykład narzędzie, które też tutaj na potrzeby tego odcinka znaleźliśmy. Już wam też udostępniam ekran. To jest Story Diffusion. Oni znów, jeżeli chodzi o kreowanie wideo, z kolei chcą się specjalizować bardziej w takich animacjach, więc znów widzimy, że te narzędzia AI do wideo, każdy ma trochę inny zakres. Waza bardziej służyła do pokazywania twarzy i obracania tą głową, a tutaj Story Diffusion bardziej do obrazków i zobaczmy sobie też krótką demówkę, jak to może zadziałać. Zwłaszcza komiksy, tak? To też oba są wygenerowane. Po lewej stronie, ale za
dodatkowe wideo. I oni się porównują, że są lepsi niż Sora. Tak dalej i tak dalej, więc to jest tylko, że to już więc to będzie już bardziej ma służyć do generowania właśnie animacji, do generowania komiksów, no ale nie tylko, bo tak jak widzieliśmy, to wideo typu nagranie w Sorze też powstało, ale oni się chwalą, że ma być lepsze niż Sora, bo ta pani na tym nagraniu mówi, czy tam próbuje mówić, no ale to jednak tu jeszcze bardziej mam wrażenie, że widać, że jest to wygenerowane w Sorze. Może to była ta zaleta, że nie widać było, że ta pani mówi i to nie generowało takich negatywnych emocji, więc no więc tak, więc trzeba byłoby się też przyjrzeć na dłuższy moment, jak to jest w Sorze z generowaniem obrazów osób, które mają mówić. Dobra, i teraz jeszcze w takim razie jeszcze jedno narzędzie, które nazywa się Colosan i to jest z kolei już narzędzie, które też dość nową recenzję zresztą znaleźliśmy i dość nowy artykuł. Udostępniam Wam też już znowu ekran. Ciach. Proszę. Więc Colosan jako też narzędzie, które ma służyć do wideo. W ogóle Colosan jest jedną z takich pierwszych firm, które miały tworzyć narzędzia umożliwiające produkcję wideo z wykorzystaniem właśnie AI i algorytmów uczenia maszynowego. Jednym z pierwszych, nie znaczy, że oczywiście pierwszą, ale też się w ten sposób właśnie reklamują, więc sobie odpalimy za chwilkę też nasze demko. Tu jest w ogóle fajna recenzja, więc możecie sobie ją też potem dłuższą obejrzeć. Colossian Creator is the best ad video generator because it offers users the ability to create dynamic, powerful, and informative videos quickly and easily. If you want to make a high-quality video that will attract and engage viewers, Colossian Creator is the perfect choice. It takes the guesswork out of video creation and provides you with a powerful and user-friendly tool that helps you make videos that stand out. No i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek to znów wygląda trochę na wygenerowane z jakimś narzędziem do awatarów AI, więc mega fajnie. O, Kuba do nas przyszedł. Dzień dobry, czy ty żyjesz? Dzień dobry. Co to za live beze mnie? No właśnie na początku czułam się wstrząśnięta, niezmieszana, no ale jakoś poszło. Ale super. Cieszymy się, że dołączyłeś, tak. Tak jest. Tak jest. Nie było łatwo, ale jestem. Mega się cieszę. To w międzyczasie od razu pojawiły się komentarze. Chcesz od razu przejąć jakieś? Proszę. Muri ma jakieś pytanie. Czyli co? Niech będzie od razu dla ciebie. Masz z marszu. Ale to czekaj, to jest dla ciebie pytanie, bo ja słyszałam, o czym mówisz i to jest dla ciebie zdecydowanie. Dobra, no niech będzie. Czyli tak, czyli co za kilka lat każdy sobie wyprodukuje dowolny film lub teledysk z dowolnymi aktorami, fabułą, generowaną muzyką i zdjęciami? Myślę, że tak i być może nawet nie kilka lat, tylko może nawet wcześniej, więc tak, no trochę do tego dążymy. I teraz pytanie, czy tacy wideotwórcy jak ja, czy Kuba i takie sytuacje, że komuś coś nie zadziałało technicznie, albo ktoś nie dojechał, albo kot musi wyjść, tak jak mi w połowie live'a, czy to nie jest też tak, że tego typu rzeczy unikniemy? Bo wiecie, my to sobie możemy robić live'a co tydzień, raz nam pójdzie lepiej, raz gorzej, bo też robimy to dla fanu, ale jeżeli dla kogoś to jest wielka produkcja hollywoodzka i jest tam ekipa za pół bańki, no to chyba lepiej, żeby to AI wygenerowało. Nie sądzisz, Kuba? Czy masz inną opinię? Czy to zależy? Bo w sumie może to zależy. No pewnie zależy. Ja myślę, że faktycznie w pewnych sytuacjach, w pewnych zastosowaniach na pewno będziemy korzystali z wideo. Natomiast ja myślę, że będzie to dosyć zabawne, takie automatyczne. Ja myślę, że będzie dosyć zabawne, bo będziemy dużo treści zamiast produkować tekstowych, to produkować wideo za pomocą AI, a potem będziemy używać drugiego AI, żeby sobie streścić to, co ktoś pokazał w filmie. No i teraz w sumie to się już dzieje, no bo w czacie GPT, przynajmniej ja nie wiem, czy ty korzystasz z tej wtyczki, ale ja korzystam z tej wtyczki, która mi podsumowuje filmy na YouTubie. Jak widzę, że jest ciekawe, ale nie mam czasu oglądać, bo tak naprawdę oglądam film tylko gdzieś tam do kolacji czasem, a jak potrzebuję tego w trakcie na przykład spotkania, w trakcie dnia, no to sobie streszczam po prostu czatem. Także tak. Tak. Ja też bardzo polecam. Wtyczka się nazywa, już wam powiem jak. To jest jedna z dwóch jedynych, które moim zdaniem AI-owe mają sens.
Ona się nazywa YouTube Summary with ChatGPT and Claude. Super rzecz. Dodaję wam po prostu przycisk, który może wam podsumować cały film tak naprawdę w kilkanaście sekund. Tak, dokładnie. Więc na przykład nie trzeba naszych nagrań oglądać, jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby w całości, ale możemy na przykład obejrzeć sobie streszczenie, jakby ktoś chciał. Dobra, Muri pisze, że widziałam ostatnio jakieś nagłówki od Altmana, że ma być AI porn. Więc tak, może, ja myślę, że może już jest. Nie wiem, kolega mówił, że chyba już jest. Pewnie. Jak zwykle na tematy po 22 schodzą na takie brzydkie, dziwne tory, ale to też nie ma co dziwić. Będziemy sobie pewnie jeszcze dzisiaj troszeczkę mówili o pewnie GPT-4o i myślę, że dużo osób zauważyło, że ma potencjał do zrobienia lepszej AI Gefland. Ale tak w ogóle, na poważnie, to bardzo polecam ostatnie wywiady z samym Altmanem, może zaraz znajdę jakieś, niezwykle inspirujące, bo pierwszy raz zadano mu bardzo fajne pytania, nie na zasadzie jaka praca zniknie, tylko jacy ludzie będą potrzebni i jakie firmy przetrwają w dobie AI. Myślę, że to jest niezwykle interesujące. Super, ale wiesz, to też się zgadza z tym, co ostatnio mówiliśmy na live, czyli że zmienił się ten trend też wyszukiwania w Polsce, to też zauważyłam, że ludzie, może krok wstecz, jak przygotowuję sobie odcinki na YouTube, czy to nasze wywiady, czy też przygotowuję odcinki po prostu na mój kanał, gdzie samodzielnie coś nagrywam, to zawsze najpierw robię research słów kluczowych, czyli co tam się na YouTubie klika i szuka w tym momencie. No i widać właśnie taki trend, że wcześniej, pół roku temu na przykład, często wyszukiwano AI zagrożenia, czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka, czasami do jakichś też bardziej dramatycznych tam scen dochodziło dantejskich, nie tylko czy zastąpi człowieka, ale czy zabije człowieka i tak dalej. A teraz idziemy już jednak w stronę, w czym sztuczna inteligencja nam pomoże, co potrafi sztuczna inteligencja, jak sztuczna inteligencja może mi zaoszczędzić czas, więc to jest, myślę, że te pytania do niego też są trochę w tym trendzie, że my już, część ludzi, może tak nie wszyscy, ale część ludzi przestała się tak bardzo bać AI i teraz idziemy bardziej w stronę to nie sztuczna inteligencja zastąpi człowieka, tylko ludzie, którzy lepiej znają sztuczną inteligencję niż ty, dlatego lepiej się jest nauczyć dzisiaj, co potrafi dziś sztuczna inteligencja i to wykorzystać w swojej codziennej pracy, czy no po prostu w życiu do czegoś, czy do fanu na przykład. Zgadza się. A propos tego, co powiedziałeś, jeszcze takie fajne, to przypomniało mi się zdanie w tym wywiadzie. Pytanie było mniej więcej na zasadzie, czy potrzebujemy jak najwięcej mocy obliczeniowej dla AI i powiedział tak, że tak, ale to wynika z tego, że czy wolisz mieć zrobione automatyczne odpisywanie maili za ciebie, czy mieć lek na raka zrobione za pomocą AI? No to jakby wiadomo, że wolisz mieć lek na raka, ale fajnie było, jakby było tyle tej sztucznej inteligencji, że ona może być po prostu wszędzie dla każdego. Tak. O wow, ale to w ogóle jaka rozkmina, tu maile i dzisiaj też o tym ogarnianiu maili też mówiliśmy, ale właśnie czy maile, czy tego typu rzeczy, tak. Ale to jest w ogóle dramatyczne, ja dzisiaj przeżyłam chwilę grozy, bo mnie wysłano do neurologa, a propos leków na raka, przeżyłam chwilę grozy, bo się zastanawiałam, co mi jest, że mi tak łeb boli od tygodni, ale się okazało, że nie, to tylko 8. Więc nie wiem, jak będzie z live'em w Boże Ciało po wyrwaniu 8 albo 2. Więc a propos filozoficznych pytań, czy lek na raka, czy maile, to miałam taką rozkminę w tym momencie, Boże, czy ja za dużo nie pracuję, czy ja nie umrę, a jeżeli to rak, bo w międzyczasie moja znajoma lat 32 umarła, więc na raka. Także wiecie, więc w ogóle te rozkminy, my sobie tutaj oczywiście gadamy o rzeczach często niskopoziomowych, ale tak naprawdę fajnie byłoby spojrzeć na AI też tak wysokopoziomowo, rzeczywiście, tak jak mówisz, jakieś problemy ekonomiczne, problemy właśnie medyczne typu lek na raka, albo problemy właśnie związane z tym, żeby jednak jakieś procesy przyspieszyć dla całego społeczeństwa, a nie tam, że my tam sobie skrzynkę mailową szybciej ogarniemy, więc to czasami warto zrobić krok wstecz, żeby złapać też inną perspektywę. Tak. No i mamy pytanie do Ciebie w takim razie. Jednak jest pytanie do Ciebie, tak stricte, bo na to ja nie odpowiem. Czy nauka programowania ma sens? Ja myślę, że ma, ale myślę, że raz, że nie jestem obiektywny, a dwa, ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. To znaczy ma na pewno w tym sensie, że jest teraz szybsza niż kiedyś była, to na pewno, może mieć swojego tutora osobistego, takiego AI-owego. Natomiast też a propos znowu tego wywiadu sama Altmana, tam padły takie słowa też, pytanie, co się najbardziej zmieni, jaka dziedzina najszybciej, to będzie oprogramowanie, najszybciej się zmieni i go nie będziemy poznawać takim, jak jest dzisiaj. Okej, no to w ogóle też jest ciekawe. Ostatnio pod naszym odcinkiem na YouTube ktoś zapytał mnie, czy twój stary uczy Reacta. To tak odpowiem, że tak, mój chłop, czy twój stary, tak, mój chłop uczy Reacta. Jakby ktoś chciał się nauczyć Reacta, to polecamy, aczkolwiek pytanie, czy nauka programowania od podstaw. Tak, pozdrawiamy szkołę Reacta, pozdrawiamy Web Amigos, dokładnie.
Natomiast z mojej perspektywy, no nie programisty, no bo ja w życiu napisałam 2 linki kodu w Pythonie i powiedziałam, że nigdy więcej, że ja jednak jestem stworzona do innych zadań, ale z mojej perspektywy osoby, która gdzieś tam pracuje przy branży IT, współpracuje często z software house'ami, tworzącymi strategie marketingowe, też łącząc im to z punktami styku ze sprzedażą, no to też widzę, że na rynku IT są różnego rodzaju zmiany i ja myślę też, że to nie jest najlepszy czas dla juniorów, o tak bym to nazwała, że to jest dobry czas dla midów, bo oni nie są tak drodzy jak seniorzy, są bardziej kompetentni niż juniorzy i no, midzi teraz, no może nie to, że mają jak pączki w maśle, ale na pewno mają w miarę bezpieczną sytuację, bo no, są po prostu potrzebni, są projekty, do których nadal są potrzebni. Seniorzy mają trochę gorzej, bo jak sobie ktoś wziął leasing na 20 koła na auto i na przykład go z dnia na dzień zwolnili, albo na przykład zamrozili projekty, no to trochę z tym leasingiem i z tą szybką BM-ką nie pojeździ, a na juniorzy myślę, że będą teraz mieli najgorzej, więc ja odpowiem trochę przykornie, że nauka programowania ma sens, bo jednak IT to jest coś, co będzie też napędzało, mam wrażenie, AI i będzie ktoś potrzebny do obsługi AI, no ale może niekoniecznie w tym momencie kurs frontend od totalnych podstaw, jeżeli nigdy tego ktoś nie robił, nie miał jeszcze wcześniej zajawki na ten temat, bo jak ktoś jest zajawkowiczem, to super, to niech w to idzie, no ale tak totalnie od podstaw, bo usłyszał, że programiści do 15K to jest w ogóle Eldorado, to może niekoniecznie w tym momencie. W 100% się zgadzam z tym, co powiedziałaś. No, zresztą to chyba tak zawsze było, tylko teraz to jest jeszcze bardziej, bo teraz nie będzie aż takiego niedoboru, właśnie tym bardziej, jak powiedziałeś, juniorów. W ogóle teraz będzie wejść do branży, już jest wejść do branży ciężko od kilku lat, półtorej roku być może, natomiast no, teraz będzie jeszcze ciężej, tak jak mówisz, chyba że ktoś właśnie w tym wyczuwa jakąś pasję i po prostu to lubi robić, no to z tym nie ma problemu chyba w większości przypadków. I tu jeżeli nawet powiemy sobie o copywriterach, dla mnie to jest najlepszy przykład czegoś, co łatwo zastąpić czatem GPT od dawna, to zastępuje słabych copywriterów. Dobrego copywritera to nigdy takiego z pasją nie zastąpi. A to jest prawda i w tym momencie pozdrawiam Kasię, moją copywriterkę. Już sobie bez niej życia nie wyobrażam, więc ma dedykację w tym odcinku. Tak jest. Idziemy dalej w takim razie o AI pytania i o IT pytania. A co uważacie o narzędziach no-code rozszerzone o AI? Dobra, no-code to dla mnie jest jeszcze bardziej czarna magia niż języki programowania, więc oddam Tobie głos. No-code i low-code jest w ogóle super, a tym bardziej w erze AI. Tu mógłbym zakończyć mój wywód. Znam bardzo dużo firm i osób, pozdrawiam Przemka Jóźwiakowskiego, które stawiają całe software house'y i nie tylko, bo nie chciałbym tego tak nazywać, to dosyć szersze, co on robi i głównie stawia na low-code, no-code, mimo tego, że wywodzą się z pisania takiego otwartego kodu. Ale myślę, że mądrzy ludzie teraz idą bardziej w kierunku narzędzi, przynajmniej do prototypowania, które nie wymagają kodu, bo to jest szybsze. No ale właśnie ja na przykład nie miałam czasu się zapoznać z tymi narzędziami low-codowymi czy no-codowymi, bo dzięki Bogu mój zespół to sam nie ogarnia, natomiast jak sobie myślę o efektywności pracy i o tym, że często u klientów w działach marketingu ludzie, którzy obsługują narzędzia low-codowe, no-codowe, zastąpili webmasterów, programistów i te wszystkie wąskie gardła w firmach, które występowały, to dla mnie to jest genialne, w tym sensie, że wyobraźcie sobie sytuację, jest 2 programistów na całą firmę i wszyscy od nich coś są. Programistów trochę takich webmasterów wtedy tak naprawdę. Oni ogarniają i stronę firmową i czasem muszą zrobić dla działu marketingu jakiś landing page, jakąś automatyzację z Zapierem połączyć. No po kokardę mają robotę, a tak naprawdę oni jeszcze może by chcieli trochę bardziej kreatywne rzeczy robić niż tylko łączenie czegoś z Zapierem. I w tym momencie oni, trochę ich odciążamy tymi low-codowymi narzędziami, jak jeszcze dopalimy to AI, no to ten proces jest jeszcze bardziej przyspieszony. Oni już nie są wąskim gardłem, to już jest tak naprawdę wsparcie, albo nawet zastąpienie części ich zadań, więc no tak z perspektywy biznesowej ja na to mogę spojrzeć i powiedzieć, że to w sumie brzmi dobrze, tak? Że brzmi jak jakiś kierunek, który warto byłoby obrać. Ja myślę, że to w ogóle jest taki trend już od dawna, tylko może nawet na to nie patrzymy. Nie wiem, na przykład z tego, co robię, ja jakby nie mam problemu z HTML-em i CSS-em, a i tak jak zamawiam stronę i też nie robię tej strony, już od tego bym zaczął, że mi się po prostu nie chce tego robić, narzekam, bo coraz droższe te strony są, jak jest na cholera, a i tak za to płacę, to i tak na końcu ja wolę mieć ładny UV Civic, ładnego WordPressa, ja sobie w WordPressie to układam, co kiedyś było dla mnie absurdalne, bo sobie myślałem, przecież wiadomo, że w kodzie to będzie łatwiej, a jednak jest jednak w tym jakaś przyjemność, że się to układa w taki sposób, który od razu nam wizualizuje, jak to wygląda po prostu. Tak. Mega. I jeszcze Bartłomiej mam pytanie, czy masz jakieś doświadczenie związane z integracjami różnych systemów, których integracja opiera się o low-code, no-code? No tak, no na tym polega w ogóle low-code, no-code. Każdy, chociażby teraz wspomnieć o Zapierze, który jest taki najbardziej znany, Make, który wydaje mi się, że bardzo mocno jest na salonach od kilku lat
Tak. który jest seksowniejszy, ma model pricingu niż Zapier, w takim sensie, że on nie ma aż tak dużo jak Zapier, ale jest trochę prostszy i jest dużo tańszy przy małej skali. Tak. I to polega na integrowaniu wielu różnych zewnętrznych usług. I to czasami mamy w Zapierze zazwyczaj mamy gotowe integracje, bo Zapier jest potężny, oni tam mają tego mnóstwo, a czasami to wymaga napisania jakiejś własnej. I myślę, że właśnie piękno low-code'u, no-code'u, programowania i życia polega na tym, żeby nie zamykać się na żadną opcję, tylko korzystać i czerpać garściami z tego, co jest nam aktualnie potrzebne. Ja tak traktuję low-code czy no-code jako platformy, które pozwalają nam zrobić dużo rzeczy bez kodu, ale to nie znaczy, że czasami tego kodu nie potrzeba. Jak potrzeba, to się go robi po prostu. Mega. Mam jeszcze pytania o ten poprzedni wątek, czyli o AI do wideo. Ja jeszcze Wam chciałam jedno narzędzie pokazać, to zaraz do niego wrócę, ale w międzyczasie jeszcze komentarz. Maciej Grzyb pytał wcześniej, czy ci dowolni aktorzy nie będą zbierać jakiejś tantiemy za wykorzystanie ich twarzy. I tam była bodajże mowa o tych moich awatarach AI, czyli że mamy awatary AI, nie o aktorach jako aktorach, ale że są awatary AI, czyli osoby pod tymi awatarami tak naprawdę pewnie są ludzie, w sensie to tak zakładam, ale pewnie nie zawsze. Natomiast być może tam są osoby, które zostały nagrane, sklonowane i teraz wszyscy na całym świecie mogą korzystać z takiego awatara, który też gdzieś na drugim końcu świata jest człowiekiem. Natomiast to pytanie, Maciek, to jaką umowę podpisali, co to był za projekt, bo czasami przecież jest tak, że ktoś po prostu dołącza do projektu, żeby stworzyć coś fajnego, innowacyjnego na cały świat, więc tu chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć, jakie konkretnie tantiemy i model biznesowy tam był. No w umowie w Syntezji nie ma, że ja muszę dopłacić tam Krystynie, która użyczyła swojego wizerunku, bo Krystyna była wcześniej no-name'em, więc jakiś tam tantiem specjalnych tam nie widziałam. Inna sprawa pewnie by się miała w stosunku do aktorów, czyli że jeżeli my takiego Leonardo DiCaprio sklonujemy wielokrotnie, w sensie za jego zgodą, no bo bez jego zgody tego zrobić nie możemy, o czym będę mówiła w jednym z kolejnych odcinków z Iloną Przetacznik na temat prawo w AI. Natomiast jeżeli ten DiCaprio by się sam dla siebie chciał sklonować, występować w różnych filmach, no to już wtedy myślę, że to wiązałoby się z dodatkowymi opłatami. Nie tylko miałby płatne za na przykład godzinę na planie zdjęciowym, kiedy go klonowano w jakiejś konkretnej scenerii albo no, też generowana ten film w minutach, tylko pewnie coś dodatkowo, ale wiecie, no świat aktorstwa to dla mnie trochę czarna bajka. Ja tylko występuję na YouTubie, ja nie występuję w filmie. Ale myślę, że idąc dalej tym w ogóle wątkiem, myślę, że bardzo ciekawe jest i możemy też trochę powiedzieć o tym, co się działo na Google I.O. i w OpenAI. Natomiast a propos tantiem, bardzo ciekawe, że tam model muzyczny jest tworzony przez Google'a. Trochę mnie to dziwi, pewnie to zaorają, ale bardziej mnie dziwi tam inna właśnie rzecz, że w tym projekcie biorą udział znani muzycy. W sensie ja z tych znanych muzyków tylko jednego kojarzyłem, ale to był znany bardzo, nie pamiętam, czy to był jakiś will.i.am czy ktoś taki. W każdym razie, że oni się na to godzą, tak? I oni jak najbardziej uczestniczą w tych projektach. To też jest dosyć ciekawe pod kątem naszych rozkmin, też zapraszam do poprzednich naszych filmów, gdzie mówiliśmy o muzyce, mówiliśmy o Suno, Udio chyba. Właśnie, że tworzą to razem z artystami, nie? Tak. Dobra, to w takim razie jeszcze tylko komentarz do tego, że Michał pisał, że jeżeli będziesz chciał zarabiać na takim filmie, to pewnie tak, pewnie te tantiemy będą. No właśnie, tutaj dużo zależy od tego modelu biznesowego. Ja wam w międzyczasie a propos AI do wideo jeszcze jedno narzędzie pokażę, no bo przecież moja natura kujona nie pozwoli mi nie pokazać narzędzia, które przygotowaliśmy, więc jeszcze jedno narzędzie tylko wskoczy i przejdźmy sobie może rzeczywiście do analizy tego, co było na Google I.O. i na konferencji OpenAI. Natomiast ostatnie narzędzie AI do wideo to jeszcze InVideo, które trochę ma być też taką konkurencją dla Sory, dla też Veo od Google'a. No i my chyba o tym też trochę mówiliśmy, że to może nie ma 1 do 1 takiego modelu jak Sora, ale tutaj możesz sobie stworzyć na przykład gotowe wideo na YouTube'a z konkretnymi, na przykład tak jak widzimy, fragmentami, jakimiś przebitkami do odcinka, czyli jakbyśmy my chcieli na przykład szybciej stworzyć sobie jakiś fajny, fancy montaż do naszych odcinków, no to moglibyśmy w InVideo bardzo szybko sobie tego typu rzeczy wygenerować. Oni też tu mówią, że dźwięk, w sensie tekst też przetwarzają na mowę, więc tak naprawdę możemy sobie stworzyć, nie wiem, gotowy kanał na YouTube, jeżeli ktoś by chciał takie coś zrobić, za pomocą kilku kliknięć. Więc znów przyspiesza to mega pracę i oni w ogóle też znowu idą w kolejną niszę, bo o niszach wcześniej mówiłam, czyli w text to film,
czyli tak jak mówi się o modelach text to video, text to image, text to animation, bo to Pika bardziej idzie w text to animation, tak InVideo idzie w text to film, czyli oni sugerują, że bardziej są filmowym narzędziem, więc no, to w ogóle ciekaw jestem, Kuba, jaka jest twoja opinia, ale ja myślę, że każdy z tych narzędzi do wideo ma też taką swoją specjalizację, albo próbują pokazywać, że mają taką swoją specjalizację, nawet tak sztucznie trochę tworząc sobie niszę na rynku. Ja wiem, czy sztucznie. Dla mnie to dosyć ciekawe. Ja myślę, że fajnie mieć duży wybór narzędzi. Nie to, żeby narzędzi AI aktualnie było wystarczająco, ich jest za dużo zdecydowanie. Zostaną na rynku najsilniejsi, ale trochę to decydować będziemy my, ci, którzy będą używać, więc to, że są różne zastosowań, mnie to akurat bardzo cieszy. Super. Mega, mega. Dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś pytania o AI do wideo, narzędzia AI do tworzenia wideo, narzędzia AI do tworzenia muzyki, też być może o tym mówiliśmy też poprzednio, ale za chwilkę wyślę jeszcze raz linka na czacie. Natomiast Kuba, ja wcześniej podsumowałam konferencję od Google'a o I.O., Google I.O. w punktach, a Ciebie bym chętnie poprosiła o podsumowanie konferencji od OpenAI, jeżeli możesz, jeżeli pamiętasz, bo ja o tym powiedziałam dosłownie 2 słowa, więc Ty spokojnie możesz uzupełnić. Bardzo się cieszę, dlatego że ja znowu oglądałem wszystkie materiały przed, po i Twittera z OpenAI, z Google'a trochę mniej. No widzisz. Idealnie się złożyło, dokładnie tak. To dajesz, scena jest twoja. Nie wiemy, co to było, ale mam nadzieję, że nikt krzesło mi się rozpada. Dobra. No byliśmy świadkami ciekawej rzeczy w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego, rano czasu amerykańskiego. Nie przypadek raczej, że zrobili to tuż kilka godzin przed konferencją Google I.O., ale sobie jeszcze potem porównamy te konferencje. Pokazano dużo fajnych rzeczy. Rzeczy, których się trochę nie spodziewano. Przede wszystkim ja powiem szczerze, że bardzo jestem pozytywnie zaskoczony Mirą Murati i nie wiedziałem, że to jest ona. To znaczy, wiesz, wyszła jakaś osoba, myślałem, że po prostu prezentuje. Nie była w tym jakby najpłynniejsza, ale w życiu mnie powiedział, że to jest CTO, no nie? OpenAI, no w sensie naprawdę klasa. No i pokazała, że jest nowy model. Bardzo mi się podobała swoją drogą konferencję OpenAI. To nie jest jak w Apple'u albo w Google, że oglądasz godzinę, tylko 15 minut gotowe, koniec. Więc tak też było. Teraz pokazali model GPT-4o, 4o od Omni. Jest to bardzo ciekawy model, który, zacznijmy od tego, że jest strasznie szybki. Już wszyscy go mamy udostępnionego na czacie GPT. Wiem, że widziałem komentarze, że ktoś pisał wcześniej jak... Nie ma jeszcze na przykład, tak, że nie ma, albo że na przykład jest w wersji darmowej, że nie trzeba płacić. Właśnie. To po co ja bólę pieniądze? Kolejna rzecz. My wam wielokrotnie o tym wspominaliśmy, cytowaliśmy może, że OpenAI dużo o tym mówiło, że oni mają plan na demokratyzację AI i dla nich to nie oznacza open source'owanie modeli, dla nich to oznacza, że każdy powinien mieć do tego dostęp. No i powiedzieli, dobra, macie najlepsze modele za darmo w czasie GPT. Odważne? Czy brawurowe, nie wiem. Natomiast twierdzą, że też w wywiadach właśnie potem to było widać, że po prostu udało im się zwiększyć też wydajność tego. No i w związku z tym każdy z was może wejść sobie na chatgpt.com. Ja w ogóle nie pamiętałem, że jest taki adres, ale też jest. To jest adres alternatywny do chat.openai.com, z którego ja korzystam akurat. I można, albo aplikację, i można sobie za darmo skorzystać z najlepszych modeli czatu GPT. Oczywiście tam są pewne ograniczenia. Te ograniczenia są dosyć ciasne. Natomiast jeżeli ktoś pyta kilka razy dziennie o coś, czy kilkanaście razy dziennie o coś ChatGPT, w zupełności wystarczy. Ale przejdźmy do tego Omni. Omni jest o tyle ciekawy, że bardzo szybki i zaraz powiemy, co to znaczy dla organizacji, dla firm, no bo dla mnie to jest niezwykle interesujące oczywiście przy wdrażaniu. Ale w czacie GPT po prostu to jest bardzo szybkie i pokazano, jak będzie wyglądała jego przyszłość, którą zobaczymy w ciągu najbliższych kilku tygodni. No niestety przy wdrożeniach nam pewnie przyjdzie poczekać kilka miesięcy, ale nie wyprzedzajmy faktów. Na czym polega ten model? Na tym polega ten model i tu moim zdaniem straszną szpilę włożyli Google'owi, że ten model potrafi rozumieć wideo. To i tak była ściema, zaraz powiem dlaczego, ale nie było to jakby ukrywane. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka miesięcy temu wam relacjonowaliśmy tutaj googlowskie demo Gemini właśnie, które pokazywało, że tutaj wideo pokazuje i on widzi, co się dzieje, jak ktoś tam grafikami popie nożyce. Okazało się, że to była ściema straszna. Po prostu ktoś wrzucał zdjęcia i nakierowywał AI wtedy jak bardzo mógł, tylko żeby zrozumiał, o co chodzi. Więc to nie działało w ten sposób. To nie było takie płynne, to nie była w ogóle rozmowa prawdziwa. No, dużo tam było takich montażu, bym powiedział, w postprodukcji. To, co mi się podoba w ogóle w OpenAI, mam wrażenie, że to takie nadal bardzo startupowe są te wystąpienia. Oni się tam śmieją, coś nie działa czasami. Super to dodawało realizmu. Ja nadal nie wiem, czy to nie były trochę fejki,
ale to, że są na scenie i nagle model coś im odpowiada z czapy, dla mnie to jest super. Czyli w ogóle zupełnie inaczej niż u Steve'a Jobsa, tak? Że tam zawsze musiał być perfekcyjnie, Właśnie. że nie daj Boże w ogóle coś nie zadziałało, to rzucał tym sprzętem i foch na 102, a tutaj, no ja tego właśnie nie oglądałam, mimo że 15 minut tego nie oglądałam, więc teraz bym musiała naprawdę nadrobić po naszym live'ie, ale czyli, że rozumiem też, tak jak mówisz, podejście bardziej startupowe i trochę inny chyba też sposób budowania marki, bo to znów pod kątem marketingowym, dla mnie to jest ciekawe, że jednak Apple idzie w stronę mesjańską, zawsze szedł w stronę bardziej mesjańską i bycia takim właśnie innowatorem, twórcą, takim archetypowym, też czasami bohaterem wręcz, a tutaj OpenAI ma bardziej taką przyjacielską naturę, takiego towarzysza, więc no to jeżeli to się potwierdza w tym wideo, to w ogóle ciekawe. Bardzo to ciekawe, co powiedziałaś, też mam takie wrażenie, myślę, że to wynika trochę też z tego, jak ludzie się boją trochę tego AI, a z drugiej strony mam wrażenie, że osobiste sympatie sama Altmana do produktów Apple'a są raczej dosyć oczywiste. On uważa, że to są najgenialniejsze produkty na świecie, ale myślę, że on nie widzi geniuszów Apple'u w ich marketingu, tylko w tym, kiedy faktycznie robią innowacyjne produkty. Ja myślę, że oni bardziej to widać w tej komunikacji, że oni po prostu pokazują, że robią rzeczy nowe, nieodkryte, odkrywają nieodkryte, a nie jest tak bardzo ważne, czy to jest takie dopieszczone w momencie dema. Wracajmy do tego dema. Można rozmawiać z tym AI, można mu pokazywać, co się dzieje na świecie zewnętrznym. Powiedziałem, że trochę pościgane, bo przyznali to od razu, on po prostu sobie pobiera konkretne klatki, na przykład co kilka sekund. Okej, fair enough, że to od razu mówią. Natomiast sposób konwersacji jest absurdalny, my się tego nie spodziewaliśmy. Ja wam powiem może dlaczego. Były przecieki na Twitterze, ja też sobie czytałem, bardzo dużo miałem czasu, bo byłem w pociągu, więc Twittera przeglądałem, co ludzie piszą, co będzie. Odkryli badacze specjalny adres subdomeny zarejestrowany, który wyglądał jak technologia do rozmowy takiej ala telefonicznej, nazwijmy to skype'owej, audio. I znaleziono później również do wideo. I pomyślano, że być może ChatGPT będzie miał interfejs, że można sobie do niego zadzwonić, nie? Głupi pomysł, ale tak ludzie myśleli. A tu nagle wchodzą na scenę i te protokoły zostały użyte po to, żeby można było korzystać po prostu w sposób konwersacyjny. Możemy normalnie rozmawiać z tym czasem GPT. Opóźnienia są średnio takie jak ludzkiego mózgu, kiedy rozmawiamy ze sobą, co jest w ogóle absurdalne już. Wow. Wszystkie call center można zastąpić za kilka miesięcy, to już od razu wam mówię. Można mu przerywać, nie trzeba robić rozmowa, odpowiedź, można cały czas przerywać, można mówić, co się chce, można to łączyć z tym, co się widzi właśnie. I też ciekawe jest to, Aniu, uśmiecham się do ciebie, wiesz dlaczego? Ponieważ ChatGPT zaczyna rozumieć ten model GPT-4o, szczególnie emocje, rozumie tempo, rozumie dźwięki i sam potrafi symulować dowolne. Potrafi dostosować styl mowy do osoby, z którą rozmawia, potrafi opowiadać spokojnie, emocjonująco, głosem robota, śpiewać, opowiadać sarkazm, rozumieć, kiedy ktoś ma niespokojny oddech i dużo tego podobnych rzeczy. Jest to trochę przerażające dla wielu osób. Myślę, że to jest przerażające, ale to też jest fascynujące, jakie to otwiera możliwości. Więc to, co teraz powiedziałem, to demo nie jest jeszcze udostępnione, ale też pamiętajmy, że jak GPT-4 wyszło z Vision, czyli z możliwością widzenia obrazów, to też nie było to od razu udostępnione, bo to są, jak zwykle, pola nadużyć, więc to jeszcze chwilę potrwa. To zrobię pauzę na twój komentarz. Chyba bez komentarza na razie, bo nie mogę za dużo zdradzać w takim razie, ale to rodzi dużo pomysłów na wykorzystanie, może tak powiem, tak? I przyspiesza pewne projekty, które się toczą, które są bardzo ciekawe, oparte o AI i chyba tyle tylko mogę na dzisiejszy dzień powiedzieć, ale tak już poważnie mówiąc, no to tak jak mówisz, dużo rzeczy można byłoby zastąpić i jest kilka startupów, które przecież miały podobnie działać, a nawet działa, bo jest taki startup, który nawet dla mówców w trakcie wystąpień publicznych miał analizować ich wystąpienia, no ale to teraz tak naprawdę, jeżeli w czacie GPT to będzie dostępne, no to znów nie są potrzebne kolejne startupy od takich rzeczy, bo wszystko będzie w czacie, no chyba, że wiadomo, ktoś nie wie, jak to sobie w czacie ogarnąć, to będą potrzebne osoby, które technicznie zrobią na to nakładkę 1, 2, 5 i do tego jakiś na przykład dodatkowy feature, więc właśnie znów tworzenie biznesu dla mnie w tym aspekcie jest ciekawe, czyli czy i jak to też spowoduje wdrożenie jakichś innowacji przez nowe startupy albo w ogóle w istniejących już firmach. Powiem ci tylko bardzo ciekawą rzecz a propos tego wątku, który zaczęłaś. A propos znowu tej rozmowy z samym Altmanem. Kurde, dużo oglądałem, chyba wydawało mi się, że jestem w połowie. Natomiast tam on też powiedział mu jakby prowadzący, że dużo startupów, które powstały, wychodzi nowy model i teraz one idą do kosza.
i powiedział sam Altman, że jego zdaniem są dwa modele biznesowe, które opierają się na sztucznej inteligencji. Jeżeli twój model biznesowy zakłada, że coś nie działa w GPT, więc to poprawisz, czyli stawiasz przeciwko GPT, to przegrasz. Jeżeli stawiasz, że model GPT będzie coraz lepszy i twój startup już może działać dobrze, ale jak GPT będzie jeszcze lepszy, to będzie twój startup jeszcze lepszy, to wtedy wygrasz. Okej. No to też jest ciekawostka. Okej, dobra. No to tak. Kontynuując. Właśnie. Przyjdzie nam jeszcze poczekać kilka miesięcy niestety na pełne wdrożenie prawdopodobnie i nie będzie to też proste pod kątem programistycznym, ale wdrożenie właśnie tych możliwości do własnych produktów, więc jeszcze mamy wszyscy czas, żeby się zastanowić, takie innowacyjne produkty można robić z widzeniem na żywo w miarę i ze słyszeniem na żywo i generowaniem głosu na żywo. To jest ciekawe, natomiast już od razu tempo w OpenAI jest dla mnie zwariowane nieco. Oni jak skończyli prezentację, ja 2 minuty później miałem udostępniony nowy model na czacie GPT. 5, 10, 15 minut może później dostałem powiadomienie, że na moim koncie deweloperskim również jest nowy model już dostępny do wdrożeń do organizacji i dla mnie jest to niezwykle ciekawe i uważam, że powinny się organizacje zainteresować tym, można się do mnie zgłaszać, bo to robię. Te, które uważały na przykład, że czy w ogóle GPT po prostu, kiedy się wdraża, jest za drogi albo za wolny, dlatego że aktualnie on jest 2 razy tańszy i 2 razy szybszy, więc jak zwykle. Natomiast tu jeszcze warto zwrócić uwagę na 2 rzeczy, o których się mało mówi. Po pierwsze, przepustowość, limit przepustowości w ciągu kolejnych kilku tygodni będzie dużo większy, on będzie prawie 10-krotnie większy niż GPT-4 Turbo, który już był duży. To jest jedna rzecz. Tak. A druga rzecz, muszę się zastanowić, bo zapomniałem. Jeszcze ważniejsza. To, że jest 2-krotnie szybszy, wcale nie znaczy, że jest 2-krotnie szybszy. W języku polskim jest jeszcze szybszy, a w językach bardziej skomplikowanych jest jeszcze szybszy, bo zmieniono sposób, w jaki działają tokeny i przez to też się jeszcze mniej płaci, tak by the way. Jak się używa jakichś na przykład chińskich znaczków albo też polskich de facto, to się płaci jeszcze mniej za tokeny w ogóle, więc no jak zwykle... Dobra, ale to musisz rozwinąć, bo to jest w ogóle szalenie ciekawe, czyli że, poczekaj, dlaczego polski jest na przykład szybszy niż angielski, tak? W sensie... Tak. Już tłumaczę. Tak, tu jest link, gdzie da się jeszcze więcej. Jakub Król.pl. Tak jest. Polecamy. Generalnie dlaczego jest szybszy? Generalnie LLM-y działają na zasadzie tokenów. Token to jest ciężko określony jednostka, natomiast powiedzmy, że token jest częścią słowa. I teraz tokeny domyślnie zostały trenowane, czy w ogóle zostało tak myślane na języku angielskim. Oczywiście to nie tylko działa na języku angielskiego, działa to na innych znakach, natomiast one wychodzą poza standardowy zestaw znaków ASCII i to, żeby nie mieszać, po prostu takie podstawowe znaki można zapisać mniejszą ilością informacji na komputerze. Im jest więcej tych znaków, są bardziej skomplikowane, CZ jest bardziej skomplikowane, emoji jest bardzo skomplikowane, emoji są zazwyczaj bardzo dużo tokenów zabierały, to taka ciekawostka, jak ktoś na czacie GPT generuje sobie teksty marketingowe z emoji, to bardzo dużo zabiera energii. Chińskie znaczki jeszcze bardziej, no bo to wiadomo, ale to generalnie jest bardzo dużo takich alfabetów, które po prostu wychodzą poza standardowe. I w związku z tym, że zmieniono jak działają tokeny, czyli że tak naprawdę te bardziej skomplikowane alfabety zabierają mniej tokenów niż zabierały, nie dosyć, że płacimy mniej, to w efekcie generowanie tekstu jest po prostu szybsze. Dlaczego? Bo on zamiast, powiedzmy, że mamy takie słowo źdźbło, to on prawdopodobnie musiał to wygenerować w 2 tokenach, czyli jakbyśmy zwolnili trochę sobie, w zwolnionym tempie wyświetlili w czacie, to pewnie by nam zrobił źdźbło. Tak by nam wyskakiwało to. A teraz może całe to słowo jako jeden token, to jest przykład, nie mówię, że tak jest, ale być może, jako źdźbło. Przez to są małe zmiany, ale potem my widzimy, że te słowa się generują dużo szybciej po prostu. Tak. No ja też to tempo zauważyłam, więc mnie na przykład bardzo to cieszy, że coś jest szybsze przede wszystkim, no bo to daje dużą wartość, że no w momencie, kiedy musisz coś zrobić, a każdy z nas ma coraz mniej czasu i coraz więcej zadań, no to ten chat GPT no znowu się staje najlepszym asystentem. A właśnie, a propos asystentów, czy tam coś było na konferencji, no bo widzisz, tej nie słuchałam, ale czy było na konferencji o GPTS-ach, w którą stronę to pójdzie? Będzie w końcu GPT Store, gdzie będzie można sprzedawać te GPTS-y, czy w ogóle zmienili tutaj totalnie koncepcję? Jak to będzie z asystentami AI? Nie wiem, czy to było na konferencji, chyba nie, chyba to słyszałem też na wywiadzie z samym Altmanem, ale bardzo duże nadzieje mają cały czas z GPT-sem i widzą to jako App Store przyszłości, więc myślę, że tak. No, czyli to tak jak trochę śpiewka, tak jak wcześniej, że to będzie trochę jak App Store działał jako taki sklep, no ale ma działać, ale nie działa. No ale anyway, będziemy... Ja tylko jeszcze a propos tej szybkości powiem, że miałem nieprzyjemność sprawdzenia tego dosyć szybko. Dzisiaj się spóźniłem też między innymi dlatego, że moje piękne BMW już więcej na drodze nie pojeździ i jest roztrzaskany w drobny mak. Natomiast... To było twoje BMW z tego zdjęcia? Napisałeś kolegi. Ja się zastanawiałam,
Tak, mój przyjaciel nim jechał, ale to było moje, tak, znaczy w leasingu. W każdym razie, ale jak sprawdziłem, bardzo też ciekawe, ponieważ ja wrzuciłem 88-stronicową umowę leasingu i kilkudziesięciostronicową umowę OCAC do ChatGPT. Zadałem mu pytanie, co się teraz stanie i powiem szczerze, że 4O, jeszcze biorąc pod uwagę tak dużo, on ma też duży kontekst, 128 000 tokenów, on mi udzielił odpowiedzi praktycznie w ciągu 10-15 sekund. Dla mnie to jest rewelacja, nie marnować tyle czasu, nie stresować się aż tak bardzo, albo już wiedzieć, że i tak sprawa jest przegrana z góry, ale przynajmniej oszczędzam trochę czasu, więc polecam ChatGPT nowy, naprawdę jest szybki. Okej, tak jak ta BMK też szybka była. Co dalej? Mamy jeszcze pytanie od Wuri. Po kilku zapytaniach na darmowym, pytania, nawet doświadczenie, fajnie, super. Po kilku zapytaniach na darmowym ChatGPT 4o otrzymam komunikat, twój limit został osiągnięty, odpowiedzi będą wykorzystywać GPT-3,5 do czasu zresetowania limitu jutro po 2:14. I podkreślmy, że Michał wcześniej pisał, Muri wcześniej pisał, że on ma darmową wersję czata GPT. Czyli jednak rzeczywiście użytkownicy darmowi mogą sobie potestować dosłownie, ale nie mają dostępu ciągle. Okej, czyli to chyba to był ten zamysł, żeby każdy mógł sobie sprawdzić. Może powiedzmy to, bo są 3 bardzo ważne zmiany, które mi przyszły w związku z tym komentarzem. Pierwsza jest taka, że jest darmowa, ale to też o tym wspominałem. Jest tam ograniczenie. To jest tylko i wyłącznie dla osób, które chcą korzystać trochę dziennie, ale uważam, że to jest fair, że to za darmo, jakby za darmo to i ocet słodki. Natomiast druga rzecz, która jest niezwykle ciekawa i uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem. Wcześniej było tak, że jak się skończył nam limit GPT-4, to nie mogliśmy kontynuować wątku. W tym momencie można zmieniać modele w trakcie rozmowy, z tego co zauważyłem. Tak. Jest to bardzo dobre. Właśnie w przypadku, jak nam nie starczy limitu, bo w innej sytuacji nie widzę generalnie, szczerze mówiąc, ale to już jest ważne. I jeszcze trzecia rzecz. Jest zmiana, której mam jeszcze jedną rzecz, ale ja na przykład widzę to potrzebę zmiany modelu w trakcie, bo w pracy kreatywnej, na przykład właśnie pracy marketera, jak musisz stworzyć nową strategię marketingową dla kogoś i utkniesz, no to zmiana modelu w trakcie dla mnie jest mega, no bo mogę wyjść poza schematy myślenia, czyli to możesz odpalić kreatywność dosłownie jednym przyciskiem, więc ja myślę, że to może być jakieś potencjalne zastosowanie. Takie mi przynajmniej przyszło do głowy tak z mojej codziennej pracy. Ciekawy case. No, ja jeszcze po prostu nie miałem takiej możliwości tego aż tak przeanalizować. Po prostu zauważyłem, ty już znalazłeś do tego rozwiązania, jak to użyć. Dokładnie. Tak. Jeszcze trzecią rzecz miałem powiedzieć. Trzecią rzecz miałem powiedzieć. Aha, słuchajcie, mało kto to widział. Pokażę wam coś. Udostępnię wam ekran, tylko chwila, bo nie chcę, żebyście widzieli, jak tam pytam, ile będę musiał zapłacić odszkodowania, ale... Boże. Ja żartuję sobie, wszystko git, ale zmienił się w ogóle interfejs na bardziej czatowy. Tak, mówiłam, że przypomina dziwnym trafem Google Gemini, nie? Tak, a Gemini też, powiem Ci, że no w sumie, ale to tak dużo wyglądało. Mi to bardziej przypomina Messengera, czy jakieś tam inne rzeczy. Dobra, postaram się to tak zrobić, żeby nie było to za dużo, nie, bo to będzie moje widać dane, to nie pokażę, ale opowiem wam. Jest rzecz, która się stała bardzo fajna, mało kto na to zwraca uwagę, ona jest bardzo ważna, bo to chodzi o kwestię bezpieczeństwa, prywatności. Mówiliśmy wielokrotnie o tym, jak można sobie radzić z tym, że mogą być potencjalne wycieki tego, co piszemy w przyszłości. Można to było wyłączyć, lepiej, gorzej, generalnie gorzej. Teraz zmieniono to i bardzo, bardzo szanuję, szczerze mówiąc, podejście, bo teraz jak sobie wejdziecie na ChatGPT i sobie klikniecie na swój awatar w prawym górnym rogu, on wcześniej był w lewym dolnym rogu, wejdziecie sobie, uwaga, będę mówił w angielskiej wersji, w polskiej będzie podobnie, tylko po polsku, settings, i tam jest taka zakładka środkowa, ona się nazywa Data Controls, to mamy taką możliwość, w pierwszym tutaj u mnie się nazywa Improve the Model for Everyone i można teraz wyłączyć samodzielnie uczenie się naszych danych ponownie modelu, bez wyłączania sobie historii czatu, czyli mamy najlepsze z obu światów. Tego wcześniej nie było w wersji Plus, było to w wersji Team, było to w wersji Enterprise oczywiście, natomiast w wersji Plus i wydaje mi się, że w darmowej też to jest, możemy po prostu wyłączyć uczenie na naszych danych, a dalej mamy swobodę korzystania, tak jak powinniśmy na przykład właśnie z historią. Super sprawa. Mega, mega. I jeszcze widzę poniżej jeszcze są linki wyszerowane, tak? Shared links, czyli... Tak. Jest, dobra, jest. Ale to linki wyszerowane rozumiane jako to, co ja wrzuciłam do czata, czy rozumiane jako to, co ja z czatu... W prawym górnym rogu podczas rozmowy masz ikonkę udostępnienia, możesz wyszerować komuś swoją rozmowę. A, w tym sensie, dobra, czaję. Tak. Chociaż te rzeczy, które mi się tutaj pokazują, to ja nie wszystko pamiętam, żebym komuś udostępniała, ale to nie znaczy, że ja tego nie robiłam, więc to też jest ciekawe, że on, i w ogóle jedna rzecz jest z sierpnia 2023, więc to jest w ogóle ciekawe, że on to pamięta za mnie. No tak. No i co, możemy sobie chyba porównać z Google I.O., bo Google I.O. był w ogóle szerszy, ale umówmy się,
Myślę, że tam się grzali strasznie w tym Google, jak już wiedzieli, co pokażą. Bo sorry, ale pokazali to samo, tylko gorsze. Więc jakby... No właśnie tak, no ja wcześniej podsumowałam to i byłam to też w poście, więc może żebyśmy się nie powtarzali i to nawet sobie ktoś przewinie do początku rozmowy, ale właśnie dla mnie teraz, jak już sobie zestawimy to, co powiedziałeś z OpenAI, z tym, o czym ja mówiłam wcześniej od Google'a, czyli właśnie o tym asystencie od Google'a, od projekt Astra, o generowaniu grafiki, o generowaniu muzyki, o generowaniu wideo, czyli o tym narzędziu Veo. Swoją drogą nie wiem, czy wiedziałeś, to jest od hiszpańskiego chyba, przynajmniej Veo to znaczy po hiszpańsku patrzę. I też nowe funkcje w Gmailu i na koniec dnia myślę, że dla mnie takie porównanie tych dwóch konferencji jest takie, że tak jak mówisz, pokazali, jedna i druga firma pokazała nowości, innowacje, OpenAI wyszło trochę lepiej niż Google, aczkolwiek Google mimo wszystko dla mnie ma tą przewagę, że to jest w ramach ekosystemu Google'a, że te rzeczy, o których powiedzieli, zwłaszcza te na przykład nowe funkcje Gmaila, że szybciej coś będzie mi sortowało maile, że to będzie mi robiło podsumowania maila, czyli coś, co musiałam do tej pory robić w zewnętrznym narzędziu, na przykład właśnie w Superhumanie, no to teraz będzie już wszystko w jednym ekosystemie, więc pytanie, czy to też nie będzie tak, że ci, którzy mają dostęp do tego ekosystemu, a OpenAI też ma dostęp do ekosystemu, tylko że do Microsoftowego, jak ktoś korzysta z Outlooka, pewnie też zaraz w Outlooku będą tego typu rzeczy, ale czy to nie jest też tak, że to właśnie wygra nie tyle co szybszy i bardziej nowoczesny, ale ten, który ma dostęp do większego ekosystemu. Nad tym się zastanawiam. Pytanie, to jest ciekawe pytanie. To jest rozkmina. Ja myślę, że masz rację, w sensie takim, że tutaj dwie rzeczy rozdzielmy. Zrobienie dobrego modelu to jedno i tutaj OpenAI wygrał ten poniedziałek, to nie ma co z dwóch zdań, ale druga rzecz to zrobienie przydatnych funkcjonalności, które są potrzebne. Google'owi tak to zajęło długo, mówmy się, ale cieszę się, że to wdraża. Wiesz, Microsoft też wdraża Copilota. Dobrze, że mamy te rzeczy. No ja nie jestem Microsoftowy pod kątem używania jakichś Office'ów, jak nie muszę. Outlooków, więc dla mnie to nie jest sexy. Dla mnie sexy jest to, że ja to będę miał w Gmailu, tak samo jak to, co ty mówisz, nie? Czyli będę miał to wszystko fajnie, właśnie nie muszę z Superhumana korzystać. Rewelacja. Jeden abonament dla Google'a, który i tak pewnie jeszcze podrożeje znowu workspace'owy. No ale trudno. Dla mnie to jest fajne, ale to po prostu rozdzielam tylko dwie różne rzeczy. Dlatego mówię, że fajne produkty były pokazane z użyciem tego, co już mają w Google'u, natomiast pod kątem innowacji nie wiem, czy to było potrzebne, żeby pokazywali. Patrzcie, a teraz mamy to samo, co OpenAI pokazało kilka godzin temu, tylko jest drętwo i trochę gorzej działa. Jej! No, ale do tego muszę pewnie się gotowali, bo konferencja jedna po drugiej, także no ciekawe są te walki. Tak. A my w ogóle już zauważyłaś? Popcorn, nie? I tak. No, na tym to polega. Nie wiem, czy zauważyłaś, ty akurat mówisz, że oglądałaś I.O. Google'a, natomiast dużo osób zauważyło, że na tyle skutecznym pomysłem było to, co zrobił OpenAI, że nawet nie wiedzieli, że I.O. się odbyło. O matko, no jest w sumie w tym szansa, że tak naprawdę no mój wall na LinkedInie był zasypany rzeczywiście, no najpierw w pierwszej kolejności jednak newsami od OpenAI, co może spowodować, że dużo ludzi no, po prostu nie wiedziało, że konferencja od Google'a, że Google I.O. w ogóle jest, no bo cały feed był już i tak zawalony tego typu tematami. Ale na szczęście było też na przykład dużo porównań między jedną a drugą konferencją, więc może no nie wszystkim to umknęło, aczkolwiek marketingowo to jest w ogóle genialne zagranie, marketingowo, brandingowo, że oni byli pierwsi. No mamy psychologiczny efekt pierwszeństwa, który powoduje, że i tak zapamiętam bardziej to, co było świeższe, więc no to jest... No, Pierwsi i lepsi, nie? Ja nie chcę mówić, gdzie to było, bo bardzo fajna grupa ludzi, do której próbuję się dostać aktualnie, ale byłem tam i powiedzmy, że polega ta grupa na tym, że każdy coś sobie opowiada i próbuje jak najlepiej opowiadać to innym ludziom. I zaczyna się na B, zaraz się okaże. Co? Ale zaczyna się na literkę B, czy coś. Jak BNI, ale to nie to. No to właśnie tak zaczynam się zastanawiać, po co to BNI, ale okej. Nieważne. Ale podobna formuła, też tak trochę sekciarsko, w sensie mi to nie przeszkadzało nigdy, ja bardzo BNI lubiłem za to sekciarstwo, ale w każdym razie. I było też tak, że było kilka osób, które miały takie główne przemówienie dnia i pierwsza osoba ma to właśnie tą przywilej pierwszeństwa, jak powiedziałaś, a jeszcze w dodatku była po prostu najlepiej przygotowana i to było takie, wiesz, jakby to było w drugiej kolejności i to samo mam tutaj na myśli, nie? Czyli Google by to pokazał, wszyscy powiedzieli, wow, potem OpenAI, okej, wow, ale lepiej, to jeszcze było inaczej, ale jak masz pierwszego, on jest tak dobry, to potem każdy kolejny, który nie dosięga do tego poziomu, to jest takie nic odkrywczego, już to wymyślano od kilku godzin.
No dokładnie, więc tak. Ten piękny wątek można też podsumować tym, że nie tylko AI człowiek żyje i biznes nie tylko na AI funkcjonuje, ale trochę psychologii, trochę marketingu, trochę sprzedaży i po to tak. właśnie macie te live'y, żeby mieć trochę tego. I technologia, i te nasze biznesowe rozkminy razem z Kubą, i ekonomiczne, ale też, no mówię, marketing, sprzedaż, psychologia, tego typu rzeczy. Tak jest. Wbijajcie za tydzień, subskrybujcie oba kanały, subskrybujcie kanał Anna Pro oraz kanał Programistyczne świry. Dokładnie tak, programistyczne świry AI. Dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Dziękujemy, pa!